Siemanko akwaryści, jesteście na kanale Aquascaping TV. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś wyjątkowo poważny temat na moim kanale. Zajmiemy się równowagą biologiczną w akwarium. Od czego zależy równowaga biologiczna w akwarium? Pokażę też Wam preparat, który ułatwi przywrócenie równowagi biologicznej w akwarium. Wielu z nas nie przywiązuje uwagi do czegoś, co jest bardzo ważne w akwarium i tak naprawdę sprawia, czy akwarium dobrze funkcjonuje albo nie. Ale z drugiej strony trudno przywiązać uwagę do czegoś, czego gołym okiem nie widać. Mówię tu o niewidzialnych i niedocenianych mikroorganizmach, które są już na naszej planecie ponad 3,5 miliarda lat. A więc nic dziwnego, że tak bardzo wplotły się w różne ekosystemy i są niezbędne dla prawidłowego rozwoju ekosystemu, także w przypadku rozwoju naszego ekosystemu w akwarium. Ogólnie wielu z nas, i do niedawna też ja, kojarzyłem po prostu bakterie z czymś, z czym trzeba walczyć. Słowo bakterie usłyszałem, to znaczy coś, co robi źle człowiekowi. Tak samo myślałem w kontekście do akwarium. Jednak nie zawsze to jest prawda. Są bakterie dobre i są bakterie złe. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tych dobrych bakteriach nitryfikacyjnych, które pozwalają nam utrzymać w czystości nasze akwaria. Bakterie chorobotwórcze zostawimy sobie dzisiaj w spokoju. Wiem, że część z Was teraz pewnie oczekuje, że rozłożę temat na czynniki pierwsze z wzorami chemicznymi, z tabelkami, ale moje pytanie brzmi po co? Po drugie, chyba musiałbym mieć tytuł przynajmniej doktora biologii, żeby na ten temat swobodnie się wypowiadać. Inna sprawa, kto będzie interesować się tym? Mało ludzi chyba. W tym filmie po prostu powiem, dlaczego są te małe bakterie tak ważne dla naszego akwarium, dla naszego małego ekosystemu w akwarium. No dobra. Więc po co są te bakterie nitryfikacyjne w naszym akwarium? Przede wszystkim bakterie nitryfikacyjne biorą czynny udział w cyklu azotowym. W dużym uproszczeniu. Rozkładają wszelkie nieczystości w naszym akwarium, takie jak odchody ryb, poprzez utlenianie amoniaku do azotynów, a następnie do azotanów. Te małe bakterie pełnią rolę sanitarną w naszym akwarium. Wykonują za nas ogromną pracę, dbając o czystość wody, podłoża, rozkładając obumarłe organizmy, resztki roślin i szczątki padłych ryb. Dużo się mówi na różnych forach i grupach internetowych, że akwarium albo nie jest dojrzałe, albo jest dojrzałe biologicznie. Często młodzi adepci akwarystyki pytają się mnie, i nie tylko mnie, ale słuchaj, na czym polega ta dojrzałość? Po prostu uważa się, że akwarium dojrzałe to to, w którym jest już dość wystarczająca ilość namnożonych bakterii nitryfikacyjnych, a co za tym idzie, jest pełny cykl azotowy, czyli zachodzi pełna przemiana nieczystości w naszym akwarium w substancje, którymi się odżywiają nasze rośliny. I tak to by wyglądało w dużym skrócie. Wielu z nas myśli, że filtry odpowiadają za czystą wodę w naszym akwarium. Okej, w pewnym sensie też, bo w tym filtrze też się osiedlają właśnie wyżej wspomniane bakterie. Ale samo podłoże dobrej jakości może służyć jako duży naturalny filtr. Wielu z nas o tym zapomina. Przez to właśnie, że tam się osiedlają pożyteczne szczepy bakterii. Oczywiście filtry wyłapują większe zanieczyszczenie, ja to mówię na to mechaniczne,
typu kawałki roślin obumarłych i tak dalej. Wszystko to, co widać gołym okiem. Ale tak naprawdę bakterie odpowiadają w głównej mierze za dobrą jakość naszej wody. I to właśnie bakterie odpowiadają za krystaliczną wodę w naszym akwarium. Ale też odpowiadają za to, że nie ma dużych ilości amoniaku w naszym akwarium, który jest szkodliwy w dużych ilościach. I teraz przechodzimy do problemu, kiedy jest na przykład świeżo zalane akwarium, albo na przykład mamy zachwiania biologii w naszym akwarium i po prostu tych bakterii jest niewystarczająca ilość. Najszybszym i najłatwiejszym sposobem jest po prostu dodanie tych bakterii do akwarium. Bezpośrednio na przykład do filtra, albo na przykład do wody i do filtra. Ja przeważnie tak robię. To niby prosty mikroorganizm, ale niekiedy są problemy z osiedlaniem się tych bakterii w naszym akwarium. Teraz przedstawię Wam kilka produktów, które używam od jakiegoś czasu z powodzeniem. Wydaje mi się, że te produkty naprawdę są godne polecenia i przynoszą pozytywne efekty w równowadze biologicznej akwarium. BioDigest firmy Prodibio to bakterie polecane mi przez wielu czołowych polskich aquascaperów. BioDigest to środek mający na celu regulację filtracji biologicznej oraz czyszczenie zbiornika w naturalny sposób przez neutralizację odpadów organicznych za pomocą 9 szczepów bakterii. Większa ilość rodzajów szczepów bakterii sprawia, że ten preparat po prostu ma większe spektrum działania. Po prostu jedna bakteria uzupełnia drugą. Ten środek też zapobiega namnażaniu glonów oraz bakterii patogennych, co pozwala utrzymać wodę w odpowiedniej czystości i zmniejszyć ryzyko występowania chorób ryb. Innym fajnym preparatem tej firmy jest BioTrace. Jest to koncentrat pierwiastków śladowych przyspieszających aktywność biologiczną. Pierwiastki te są niezbędne dla każdego żywego organizmu. Pierwiastki takie jak siarka, żelazo, kobalt, bor przyspieszają wzrost roślin oraz przemiany metaboliczne. Są też niezbędne dla zdrowia ryb i bezkręgowców. Po prostu to jakby taki pokarm dla tych świeżo dolanych bakterii. Wlewamy bakterie do nowego akwarium, ale bakterie nie mają co jeść. To wtedy jeszcze wlewamy ten właśnie preparat. Tutaj kolejny ciekawy produkt to BioVert. Zawiera odpowiednią dawkę minerałów i dostarcza wszystkie pierwiastki śladowe niezbędne do prawidłowego wzrostu roślin. Ja bym to nazwał takim naturalnym stymulatorem dla roślin, pobudzającym rośliny do jakby takiego większego i intensywniejszego wzrostu. Prodibio BioKit Fresh to po prostu mieszanka wszystkich tych produktów, o których wcześniej mówiliśmy. Zestaw zawiera 30 ampułek, po 10 ampułek z każdego rodzaju omawianego już wcześniej preparatu. Ok, jest to w ampułkach tak jak zastrzyk, jak to się wszystko robi, jak do tego się zabrać. Za chwilę pokażę Wam to przypadkowy przechodzień, którego spotkałem na ulicy. Naprawdę musi być proste, jak on to zrobił. Ok, a więc czym się różni ten produkt od innych? Te bakterie są umieszczone w takiej małej ampułce, którą należy przed podaniem wstrząsnąć. A żeby po prostu te wszystkie bakterie się dobrze wymieszały i żeby całość bakterii znalazła się w tej oto zawiesinie. Następnie, jeszcze nie tylko tym się różni, że jest bardzo łatwy sposób dozowania tych bakterii. Następna sprawa jest to, że te bakterie po dodaniu do akwarium
po prostu nie mętnią wody. Jak to robimy? Bierzemy tą plastikową końcówkę, nakładamy na koniec ampułki, delikatne przekręcenie tej końcówki, jest jedno ułamane, odstawiamy na bok, musi wyskoczyć, przekręcamy, na razie nie pójdzie, dlatego musimy po prostu jeszcze z drugiej strony to otworzyć i wtedy widać, że płyn, który się znajdował w środku, razem z bakteriami trafia do akwarium. Co widać po akwarium? Właśnie chodzi o to, że nic nie widać. Woda, kryształ, tak jak była przed. Wydaje mi się, że to jeden z lepszych produktów bakteryjnych, jakie do tej pory używałem. Inna sprawa, że to naprawdę działa. Woda po dodaniu bakterii jest naprawdę krystaliczna. Dobra, temu panu już podziękujemy. Ogólnie rzecz biorąc, powiem wam tak. Kiedyś chyba będę musiał zrobić taki jakiś większy film o cyklu azotowym, bo chyba jeszcze u mnie na kanale tego nie było. Ogólnie napiszcie, czy interesuje was taki temat o cyklu azotowym w akwarium słodkowodnym, czy w ogóle byście chcieli o tym słuchać na moim kanale. W dzisiejszym odcinku to chyba by było na tyle. Jak zwykle zachęcam do komentarzy. Korzystając z okazji, że to ostatni film przed świętami, albo wiecie co? Zróbmy tak. Jak możecie i jak wam się chce, napiszcie w komentarzach po prostu, czy znajdziecie czas na to, żeby sobie oglądać przed samymi świętami, w czwartek przed świętami, czy w piątek, film, który się ukaże na moim kanale. Nie wiem w ogóle, czy jest sens wrzucać przed samymi świętami film, w ogóle czy ktoś będzie oglądał, czy będzie zainteresowanie, czy po prostu każdy będzie zajęty przygotowaniami do świąt. Dlatego po prostu, kochani, napiszcie to w komentarzu, czy chcecie jeszcze jeden odcinek na kanale Aquascaping TV. A mówiąc o kolejnym odcinku, to muszę powiedzieć, że tak, to będzie kolejny odcinek do serii filmów Atlas ryb akwariowych. Oczywiście jaka to będzie ryba, nie powiem, a wy w tej chwili, żeby nie przegapić właśnie tego odcinka, już teraz zaznaczcie dzwonek, który znajduje się koło subskrypcji. Wtedy po prostu system przypomni wam o nowym filmie na moim kanale. Jeszcze raz, jakbyśmy się nie widzieli, korzystając z okazji, zdrowych i wesołych świąt życzę wszystkim akwarystom. Na razie, cześć!